Już uciekać z tego chodnika. Uciekać! Nie ma takiego chodzenia. Zobaczcie. No pięknie. Pięknie. Tutaj to powie pan, no to powinien wjechać, ktoś będzie taki debil nagrywał. To są pieniądze z tego potem, z tych internetów. No są, właśnie mój wnuczek sprawdzał, to mówi taki tutaj z kamerą 200 wyświetleń miał. Chyba 200 000 nawet. No, nie wiem, wie pan, to po prostu szlak mnie trafia, to stoi następny tutaj chodnik. To zawsze był. No ale to jest chodnik z drugiej strony, nie? No chodnik, ale no wie pan, ale przecież tu było Ale od że- lat, ale parafia że- istnieje od lat, od lat. No ale że nie- kościół pozwala, przecież tu ludzie z dziećmi chodzą. Wyjeżdżają. No ale jak wyjadą, to jakoś muszą wyjechać, nie? Nie ma wyjazdu do tyłu, jak tam wyjadą? No tak zawrócić w sumie, jakby Nie ma tam zawracali. gdzie zawrócić. z No tyłu. tu na tym. No nie ma gdzie. Szeryf taki, nie? Szeryf. Cholera go wie, to wie pan. A tu pewnie stoi ostatnio, to tak z kamerą stały, to nagrywał gry. Ja jak pan kamerę. On tak być. Takie ukryte mają. Nie wyraźnie miał wtedy. Jedzie pan tym rowerem, niech sobie przejedzie. No to jechał, niech wyjedzie ta dziewczyna. No, przecież tutaj wjeżdżają i wyjeżdżają, to zjedzie pan na bok, niech jedzie. No cofają. Gdzie cofają? Gdzie tam wycofają? No ładnie. Zjechać. Cyrki, cyrki. Niedziela palmowa jest. Jestem bardzo ciekawa. Na pewno. Na pewno. Nie powie pan, co pan robi, to ja panu powiem, co pan to robi. Zawraca i teraz pani zawraca i wszyscy jadą do życia, takie samochody zawracają. Ło, tu jak po trawie. Tu zobacz. Co to za podrabiane akcje? Zastopkała chyba. Okej, Pisałem do ciebie dzisiaj. Tak? Stoją tłumy ludzi, no. Na ale... Tak? A, kurde, a ja miałem... Najpierw, że zajęte miejsca parkingowe są przez palemki. A tu wiesz jaki tłum ludzi był? Tak? Dziki nawet się przejść nie dało, pieszy nie mógł przejść, nie? Tu Ale samochody... Samochody, tak, wiesz co, coś w miarę, tam- nie? coś tam przejechało, Bo oni jak nie? wjadą i są Ale tu- ludzie, no to już... 90% to tu stoi samochodów, nie wiesz? No. Tutaj teraz Wiesz, dwa, że- wcześniej chyba dwa i tyle, nie? Bo oni tu są na 2-3 msze czasem. No, On coś chce. co? On coś chce. Nie my. Chciałbym przejechać. Po chodniku? Słucham? Po chodniku? A jak te samochody jeżdżą? Widać? Zawracają i wyjeżdżają tak jak wjechał. Ale jeżdżą dookoła. Gdzie co? Nie, Rób w jest tę wchód. stronę. nie. Gdzie? Powiem? Tutaj Może można pan jeździć. odejść? Wschód. Po chodniku nie Ja można rozumiem. jeździć. Czy może pan odejść? Nie, Co? nie. To idiota jest. No. Stoję na chodniku, a pan jedzie po chodniku. To jest Ja idiotą. proszę pana grzecznie, żeby A pan... ja odszedł. grzecznie odmawiam pana. Idiota. Znaczy zawrócić i wyjechać, w czym jest problem? Idiota będzie zawsze idiota.
Stało się. To trzeba zawrócić i wyjechać. To jest chodnik. Ale to jest chodnik. Tak, no to trzeba wyjechać drogą. To jest chodnik. Nie słyszę pan. Nie mogę jechać. No to zawsze ładnie pan przepisuje, zawsze dostaje pan na zapytać 500. Ja się kupiłem. Wystarczy zawrócić. Tam ścieżką przyjechać. Ja wiem, no to wina pretensje do innych kierowców, ale to jest chodnik, tutaj nie ma żadnego wyjazdu i nigdy nie było niestety. Co za ludzi. Co za ludzi. Dzień dobry. No ja wiem, że trochę nie widać, nie, ale tu jest chodnik i nie może w chodniku jeździć. Musi pani, no, do tyłu. Ojej. Stało się. Pojawiły się słupki, a więc skończyła się saga filmów na ulicy Deotymy pod kościołem. Za moimi plecami widzicie te wspaniałe elementy budowlane. Pojawiły się ze wszystkich stron i teraz na ten chodnik nie da się wjechać ani z miejsca widocznego za moimi plecami, ani poprzez... Jest ze mną człowiek odpowiedzialny za te słupki. Odpowiedzialny, bo bardzo się napracował i zawnioskował o nie. Dzień dobry. Cześć, Robert Buciak, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze. Mam kilka pytań. Dlaczego słupki? Skąd pomysł, żeby się tutaj pojawiły? Mieszkałem w tej okolicy przez 5 lat i właściwie w każdą niedzielę, będąc tutaj na ulicy Deotymy, widziałem, jak samochody jeżdżą sznurem tuż pod drzwiami kościoła, tuż pod schodami. A kościół to jest takie miejsce, gdzie mamy dużo osób starszych, które przychodzą co tydzień, jak również dużo dzieci, które przychodzą do lodziarni, która jest tutaj za nami, Tak. w dawnej dyspozytorni na pętli autobusowej. Jest to po prostu duży ruch takich pieszych, którzy mogą, bo mają prawo, nie zauważyć samochodu jadącego po chodniku. Czy tylko tobie to przeszkadzało, czy jeszcze komuś to przeszkadzało? No, przeszkadzało to tym wszystkim, którzy podpisali się pod projektem do budżetu obywatelskiego. Okej, bo żebyśmy mieli Wszystkim, jasność, którzy na to zagłosowali najwyraźniej. te słupki pojawiły się tutaj w wyniku głosowania na budżet obywatelski. Czym jest budżet obywatelski, tak w skrócie? Budżet obywatelski jest to procedura, w której mieszkańcy mogą zdecydować, na co zostaną przeznaczone pieniądze z budżetu gminy. Okej, czyli to mieszkańcy chcieli tych słupków, tak w skrócie. Mieszkańcy chcieli tych słupków i zagłosowali na nie. I ten projekt wygrał z innymi projektami. Tak, on był jednym z tych, na które zagłosowało najwięcej osób w dzielnicy Wola. W głosowaniu, już nawet nie pamiętam w którym roku, w 2022 bodajże. Czyli patrząc też wstecz na moją działalność i moje filmy, ja nie do końca dręczyłem tutaj ludzi, tylko raczej pomagałem lokalnej społeczności walczyć z samochodozą, tak? Tak, po prostu twoje działania, myślę, że sprawiły, że w ZDM-ie zobaczyli, że mają projekt do zrealizowania i go w końcu zrobili. Właśnie, bo ile czekaliśmy? Po 3 latach. 3 lata czekaliśmy na te 3 lata słupki. czekaliśmy na te słupki, na te tu 5, tam 6 i 4, To za chwilę je pokażemy kilkanaście wszystkie. słupków, żeby postawić. Chociaż to nie są wszystkie zmiany w ramach tego projektu, bo tam w głębi Za na chwilę go skrzyżowaniu, tak, pokażemy pewnie to. widać w tle, jest również zrobiony trawnik dokładnie z tego samego projektu. A ten projekt obejmował nie tylko to miejsce, ale również przychodnie na ulicy Elekcyjnej, gdzie zmiany zostały wprowadzone
w ubiegłym roku i tam zostały zrobione trawniczki, żeby samochody żeby kierowcy samochodów, Oczywiście. przecież samochody nie są autonomiczne, żeby kierowcy samochodów nie parkowali w drzwiach przychodni, tam gdzie również dużo starszych osób, dużo dzieci chodzi i to są osoby, które po prostu mają prawo nie widzieć Tak. samochodu jadącego w miejscu, w którym jest to nielegalne i niebezpieczne. Jak Dobrze. również na przykład zmiany na ulicy Wolskiej przy przystanku tramwajowym i autobusowym Sokołowska i tam też powstały trawniczki, stanęły słupki i można bezpiecznie przejść chodnikiem. Tak, to jest fantastyczna wiadomość i fantastyczny element tutaj infrastruktury, zapory na kierowców, którzy nie rozumieją prostych przepisów. Trochę boli serce, gdy uświadomimy sobie, że my musimy, znaczy nie musimy, ale wnioskujemy z takiego budżetu mającego służyć takim szlachetniejszym celom, wydatkujemy te pieniądze jednak na infrastrukturę, która pojawia się w wyniku tego, że to służby też są niewydolne, nie są w stanie zapanować nad porządkiem publicznym. No, dyskusja o budżecie obywatelskim mogłaby być długa, No tak. czemu służy i co można z niego finansować. Ja się cieszę, że to narzędzie służy między innymi wprowadzaniu bezpieczeństwa, no bo to jest zadanie po prostu gminy, żeby bezpieczeństwem publicznym się zajmować. No i tutaj te zmiany zostały wprowadzone. W ogóle budżet obywatelski to jest powinna być taka fajna rzecz, która spaja mieszkańców, która pozwala im rozmawiać, prowadzić dialog nad tym, co jest w ich okolicy zamieszkania potrzebne. No niestety w Polsce, a szczególnie w Warszawie, stało się to po prostu procedurą urzędniczą, gdzie stawia się mieszkańcom najdziwniejsze warunki. No i w tym roku wymyślili sobie urzędnicy, że już takich słupków nie można postawić, dlatego że byłoby to katastrofa wizerunkowa miasta, gdyby takie słupki postawić w kolejnych miejscach. To ciekawe stwierdzenie. Dużo myśli przychodzi mi do głowy w związku z tym sformułowaniem, ale może to nie jest na teraz moment na komentowanie. No jest na pewno niezgodny z prawem, no bo ustawa o samorządzie gminy miasto określa, jakie warunki musi spełnić projekt, no i urzędnicy sobie, ponieważ nikt tego nie kontroluje, oni sobie dowolnie rozszerzają to, jakie warunki musi projekt spełnić. No i takie absurdado, a tak wchodzi do takich absurdów, że mogą napisać, że postawienie słupków będzie katastrofą wizerunkową. Bo jeżdżenie samochodami po chodnikach, po trawnikach jest czymś normalnym i katastrofą zupełnie nie jest. Właśnie. Super. Bardzo dziękuję za tą pouczającą rozmowę na temat budżetu obywatelskiego oraz tego, w jaki sposób i dzięki komu pojawiły się między innymi tutaj słupki oraz, że jest to wola mieszkańców, a nie chory pomysł społeczniaka, który nie ma co robić, tylko jeździ w niedzielę pod kościół, uprzykrzając ludziom życie. Bardzo dziękuję. A teraz jeszcze Dziękuję również. pokażemy, jak postępuje proces wyrywania słupków, bo on już się rozpoczął. Jakiś miesiąc temu te słupki się tutaj pojawiły, a teraz zobaczycie, proszę bardzo, już jest jeden słupek wyjmowalny. No i dzięki temu można sobie tutaj wygodnie podjechać jakimś karawanem albo samochodem ślubnym na środek tego chodnika, wykręcić sobie i wrócić z powrotem. Podejrzewamy, że niedługo ten proces będzie postępował również w przypadku kolejnych słupków. Dzięki za uwagę. Koniec.